Znajdujemy się przy bramie wjazdowej na Lublana Resort Camping i Hotel. Przed bramą znajduje się kilka stanowisk do check-inu, żeby się zatrzymać i się zarejestrować. Kemping jest podzielony na dwie części, po lewej i po prawej stronie. Te parcele po lewej stronie wyposażone są w wodę. Tutaj mamy od razu strzałkę i tabliczkę na WC chemiczne. Tam gdzieś znajduje się stanowisko do opróżniania szarej wody i toalety chemicznej. Zaraz tam pójdziemy. Idąc dalej główną ścieżką, po lewej stronie znajdują się parcele od numeru 200 do 450. Według mapy, którą dostajemy, parcele od 201 do 450 mają zakaz rozkładania mat podłogowych i rozkładania namiotu. Spowodowane to jest tym, że tutaj jest pięknie posiana trawka. Czyli dla przykładu parcela 202. Od tego słupka na prawą stronę jest miejsce na kamykach, gdzie można sobie stanąć kamperem przyczepą. A parcela jest typowo trawiasta i nie można na niej rozłożyć namiotu. Teraz pójdziemy w kierunku zrzutu chemicznego, który znajduje się tam w rogu kempingu. Tutaj w tych kontenerach znajdują się sanitariaty. Tutaj w pierwszym pomieszczeniu mamy pralkę i suszarkę do ubrań. Zamknięte, kluczyk zapewne w recepcji. Toaleta i prysznic damski. Wejdziemy do męskiego, też zamknięte. Woda pitna. Wąż do nalewania wody i WC chemiczne. Wszystkie te pomieszczenia są zamknięte. Tutaj mamy coś w rodzaju camper systemu, camper wash. Tutaj na tym wybetonowanym kawałku placyku jest miejsce, gdzie sobie można zlać szarą wodę. Przejdziemy się w alejkę domków mobilnych. Domki są fajnie ulokowane w lasku. Dookoła dużo zieleni. Takie ogródeczki porobione. Jakiś grill. Lata świetności chyba ma to już za sobą. I przechodząc obok tych wszystkich domków mobilnych, doszliśmy do bazy hotelowej. Tutaj zlokalizowane są pokoje do wynajęcia. Tutaj od wjazdu przeszliśmy się tą alejką w kierunku WC chemicznego. Laskiem doszliśmy do tej strefy, gdzie są pokoje. I teraz przejdziemy się wzdłuż hoteli w stronę sanitariatów, placu zabaw. Wracając od tej bazy hotelowej w kierunku sanitariatów, widzimy tutaj plac zabaw dla dzieciaków. Zmywalnie naczyń. W drodze do sanitariatów zmywalni naczyń mamy również łazienkę dla zwierzątek. Tutaj mamy przygotowane stanowisko, w którym możemy sobie wykąpać zwierzaka. Tak wyglądają zmywalnie. Kartki z prośbą kartki z prośbą o oszczędzanie wody. Malutki plac zabaw. Ogólnie sanitariaty to są jeszcze w dużym remoncie. No i wszystko się przygotowuje do sezonu. Tutaj mamy toalety i prysznice dla kobiet. Tak wyglądają toalety i prysznice w sanitariatach dla mężczyzn. Wszystko jest tak naprawdę jeszcze w dużym remoncie. Tu już są pomontowane lustra, ale brakuje jeszcze umywaleczek na tej stronie.
Z tej strony, jak skończone są umywalki, wygląda to tak. Podłoga jest jeszcze brudna, nie wszędzie są fugi położone w płytkach. Tutaj również pewnie będą lustra i umywalki. Ściana z pisuarami. Tak wygląda kabina toaletowa. Wszystko nowe, czyste. Po drugiej stronie znajdują się prysznice. Tych kabin jest tutaj całkiem sporo. Tutaj również są kabiny. W sumie 10 kabin prysznicowych na taki bardzo malutki kemping. To jest naprawdę sporo. Kabina prysznicowa wygląda w ten sposób. Jest tutaj zrobiona półeczka, 2 wieszaki, jest gdzie sobie zawiesić rzeczy. Deszczownica, nie ma słuchawki prysznicowej. Na placu zabaw znajduje się jakaś taka mała zjeżdżalnia. Jest trampolina wbudowana w ziemię. Jakaś rura. To jest główna ulica, która prowadzi już do bramy wyjazdowej z kempingu. Na pewno na tej części parceli, na której my tutaj stoimy, nie ma podpięcia do wody. Po wodę trzeba sobie chodzić do tego szarego kontenera, jeżeli chcemy wodę pitną. Przynajmniej taką uzyskaliśmy informację na recepcji. Oznaczałoby to chyba tyle, że w sanitariatach woda, która jest wykorzystywana, nie nadaje się do picia. Tak wygląda alejka z parcelami od 400 do 420. Przy alejce, która prowadzi do parcel od 500 do 560. Na końcu tej alejki jest bramka wyjściowa. Bramka jest zamknięta na kłódkę. Kluczyk od tej kłódki zapewne jest na recepcji. A tą bramką można dostać się zaraz na ścieżkę spacerowo-rowerową wzdłuż rzeki Sava. O, tutaj jest bramka wyjściowa i tam w dole płynie rzeka Sava. Według oznaczenia na mapie alejki od 801 do 835 to są typowo namiotowe alejki, ale nie wygląda to zbyt zachęcająco. Tutaj na słupie na przykład mamy 820, 821 AB i tak dalej do końca. Wygląda to bardziej jak plac budowy. Na razie tutaj jest jedna wielka glina, jedno wielkie błoto. W tym budynku znajduje się przedszkole, a podczas wakacji miejsce to przerobione jest na animację mini club dla dzieci. Przy przedszkolu znajduje się malutki plac zabaw, ale mamy informację, że ten plac zabaw od poniedziałku do piątku od 7 do 17 jest niedostępny dla gości kempingu. Za placem zabaw dla dzieci znajdują się boiska do siatkówki. Wypożyczenie boiska do siatkówki to cena 5 euro. Na terenie kempingu znajduje się również coś w rodzaju aquaparku, jakichś basenów. Wszystko jest za kratą, bo jest poza sezonem. Sezon na baseny otwiera się od 15 czerwca i trwa do 31 sierpnia. Dla gości kempingu cena wejściówki to jest 4 euro. Nie wiem, ile kosztuje normalne wejście, ale normalnie ludzie z zewnątrz, z miasta mogą sobie tu przyjechać na baseny. Więc w sezonie trzeba się liczyć z tym, że może to być tłok. Na terenie kempingu obowiązuje segregacja odpadów. Za niesegregowanie odpadów dostaniemy mandat w wysokości 400 euro. Tylko nie wiem, jak to jest weryfikowane. Na kempingu w ofercie wystawione na sprzedaż są jeszcze kampery Pilota, camper van pół Integra i Integra. Nie ma podanych cen. Podane jest tylko wyposażenie tych zabawek. Na kempingu jest bardzo cicho, przyjemnie. Klimat troszeczkę jakby zaparkować w jakimś parku miejskim. Za pobyt na kempingu Lublana Resort zapłaciliśmy 49,50 euro z kartą ACSI na parceli B.
Bez karty ACSI ta sama parcela wychodziłaby 55 euro, więc zniżka z kartą to jest 5 euro. 8,50 kosztuje dodatkowa osoba do karty ACSI, dziecko w przedziale od 7 do 16 lat. 3 razy euro 90 kosztuje rejestracja, to reszta ceny to jest ekododatek i turystyczny podatek, czyli to jest ponad 10 euro. Jeśli udało Ci się dotrwać do tego momentu, zostaw po sobie jakiś ślad. Serdecznie dziękujemy i do następnego, hej!